Jest moc od początku. Dwa niby inne światy, ale tworzą jakąś taką harmonię. Taki kadr, który gdzieś tam już nawet zakrawa o sztukę. Ja rozumiem, dlaczego niektórzy uważają, że to wygra Eurowizję. Mam tutaj oczywiście taką obawę, czy to aby na pewno wygra Eurowizję, bo ja nie czuję, że to jest zwycięzca konkursu. Myślę, że to może być trochę case Eriki Wikman. Zdecydowanie możemy Finlandii zazdrościć, jeśli chodzi o Eurowizję. Cześć wszystkim, tu Miechulec i witam Was w reakcjach na piosenki z Eurowizji 2026. Za nami super sobota z selekcjami, było dużo wrażeń i dużo piosenek. Jak policzyłem sobie, to z całego weekendu wychodzi nam aż 8 piosenek, a ja mam ambitny plan, żeby w najbliższych 2 dniach rozłożyć to wszystko i wstawić wszystkie te reakcje, więc mam nadzieję, że to się uda. Ale łatwo nie będzie. Zaczynamy Finlandią ten cały cykl, a w Finlandii wygrali faworyci. Linda Lampenius i Pete Parkkonen z piosenką Liekin Heitin. Po polsku Liekin Heitin to miotacz ognia, więc za chwilę zobaczymy, czy jest dużo ognia w tej piosence i czy jest dużo temperamentu. Jest to piosenka, która była jedną z najbardziej słuchanych piosenek z preselekcji. Oczywiście nie dorównuje tutaj Oli Antoniak, ale jednak te 2,5 miliona wbite w ciągu miesiąca, to robi wrażenie. Prawie 500 punktów uzyskanych w televotingu, wynik lepszy niż Karia, to też robi wrażenie i to sprawia, że Finlandia jest uważana za jednego z głównych faworytów do wygrania Eurowizji 2026. Sprawdźmy, czy rzeczywiście ja tak sądzę i czy rzeczywiście moim zdaniem ma na to szansę. Ale zanim to oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, byś nie przegapił, nie przegapiła żadnych nowych reakcji, filmów, wywiadów, newsów związanych z Eurowizją. Tego naprawdę teraz będzie mnóstwo na kanale. Ja wiem, że to powtarzam, ale naprawdę warto. Tak więc zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę, jeżeli spodoba Ci się ta reakcja i podbicie tego filmu, to naprawdę motywuje mnie do dalszego działania. Fajny wokal już od początku. Oczywiście skrzypeczki. Skrzypce są mega eurowizyjne. Jest moc od początku. A z drugiej strony ta zwrotka, bardzo taka spokojna, jednak jest obniżenie tego tempa. Ma to taki typowy fiński vibe. W sensie tego typu piosenki z takim bitem pojawiały się w UMK. Jej, ale skrzypce tu pięknie brzmią, po prostu to tak współgra z jego głosem. Dwa niby inne światy, ale tworzą jakąś taką harmonię. I dodają te skrzypce takiej, no nie wiem, posągowości. Tu też jest fajna taka kombinacja jednak brzmieniowa, no bo jednak skrzypce kojarzą nam się klasycznie, a jednak mamy tutaj beat. Mamy trochę takie też elektroniczne brzmienia, więc fajnie jest to wszystko przełamane. To w ogóle jest mega kadr. Wow. To jest w ogóle kadr gotowy na Eurowizję. Pięknie to wygląda. To jest taki element, taki kadr, który gdzieś tam już nawet zakrawa o sztukę. Naprawdę, to jak ten cień pada z tych krat, super. No trochę te telefony psują, ale no nie dziwię się, wszyscy chcą nagrać i to przeżywać sobie. Jas! Jest miotacz ognia, są ognie. No i mamy spotkanie. Płonie całe to okno. Okno, konfesjonał? Trudno powiedzieć, bo to powiem szczerze, może mieć dwa znaczenia. Ja tak się nie zagłębiałem w tekst. Wow. To na pewno jest kompletny występ na Eurowizję. W zasadzie nie trzeba nic zmieniać. Płonie cała tutaj ta orkiestra. To jest super. Myślę, że tu mogłoby dojść jeszcze jakieś takie
Jeszcze większa gra świateł mogłaby tutaj dojść do tego momentu. No i te dymy, tak, to też się gdzieś tam kojarzy właśnie z ogniem. Super, naprawdę Finlandia super po raz kolejny. Zdecydowanie możemy Finlandii zazdrościć, jeśli chodzi o Eurowizję, bo to jest kolejny rok, kiedy Finlandia po prostu realizuje przemyślaną i zorganizowaną wcześniej strategię. Tam nie ma przypadku. Te preselekcje, praca nad tymi preselekcjami rozpoczyna się dużo wcześniej. Ona się rozpoczyna tak naprawdę po zakończeniu poprzedniej Eurowizji i zarówno tutaj mamy ten proces taki zbierania piosenek, wybierania najlepszych spośród tych kilkuset kandydatów, ale przede wszystkim też, wiecie, prace koncepcyjne, marketing, cała promocja tego wszystkiego, jakby też wzbudzanie zainteresowania w fanach, nie tylko tych z Finlandii, ale w ogóle w fanach Eurowizji, to jest top of the top. Oprawa, wielka hala, mnóstwo osób, hala wypełniona do brzegi, kilkanaście tysięcy osób ogląda preselekcje, ale one są naprawdę na najwyższym możliwym poziomie, jeśli chodzi o kamerowanie, jeśli chodzi o pirotechnikę, elementy sceniczne. Tam naprawdę jak zobaczymy inne występy z UMK, no to można powiedzieć, ktoś słabo zaśpiewał, piosenka słaba, piosenka nierokująca, ale każdy występ naprawdę miał taki wow faktor. No tylko nie każdy oczywiście taki występ udźwignął, bo to też trzeba mieć i doświadczenie, i trzeba mieć charyzmę, i trzeba mieć też te umiejętności. No nie zawsze to wszystko idzie ze sobą w parze, ale naprawdę mega zazdroszczę Finlandii, że to tak wygląda, bo oni wypracowali sobie pewien schemat, który działa co roku. I jak zobaczycie, Finlandia w ostatnich latach jest w finale Eurowizji co roku. Oczywiście nie zawsze walczy o zwycięstwo, nie zawsze to jest wow. Czasami też wygrywa bardziej najpopularniejszy wykonawca, czy najpopularniejszy utwór, a niekoniecznie najlepsza piosenka. Ale jednak broni się to, że są w tym finale i odczarowali po prostu Eurowizję w porównaniu do tego, co było, no nie wiem, jeszcze dekadę temu. Natomiast Linda i Pete zdecydowanie wow. Mam tutaj oczywiście taką obawę, czy to aby na pewno wygra Eurowizję, bo ja nie czuję, że to jest zwycięzca konkursu. Mimo, że mi się to podoba, mimo, że to jest gotowy występ, to mam takie wrażenie, że to jest piosenka taka no jednak do bólu eurowizyjna, że te skrzypce, że te zmiany tempa, że to jest takie wszystko powtarzalne, że ten beat, o którym też już powiedziałem w reakcji, że to nie jest jakoś super nic nowego jak na fińskie preselekcje, to nie jest jakiś, wiecie, rocket science, ale z drugiej strony myślę, że też potrzebujemy takich utworów, bo bardzo dużo jest tych oryginalnych, bardzo dużo jest właśnie takich miksów kilku piosenek w jednej. Tutaj to wszystko się bardzo fajnie składa i rzeczywiście i wokal Pita, Petego, nie wiem jak to odmieniać, mega się uzupełnia jednak z tymi skrzypcami i z tymi brzmieniami w tle, więc absolutnie ja tu jestem na tak. Chociaż tak jak mówię, myślę, że to może być trochę case Eriki Wikman, że wszystkim nam się podoba i na etapie preselekcji jest to wow, ale bardzo szybko może się to osłuchać, opatrzeć i jednak nie będzie tutaj ani wielkiego poparcia, jeśli chodzi o publiczność, ani wielkiego poparcia, jeśli chodzi o jury. Myślę, że tutaj jest większa szansa na to, żeby jednak jury trochę to doceniło, bo i wokal jest lepszy i mam wrażenie, że to jest jakoś bardziej poukładane, jeśli chodzi o porównanie z Eriką, ale z drugiej strony wydaje mi się, że mimo tego, że na mnie to robi wrażenie, no to jednak sam występ w porównaniu do Eriki, chyba Erika miała po prostu większe show, a to było w porządku i ja się spodziewałem występu w tym klimacie, ale myślę, że to jeszcze można bardziej podkręcić i to może być pewnego rodzaju problem, bo czasami jak chcemy coś podkręcić, to bardzo łatwo przedobrzyć, ale wierzę, że Finlandia jednak utrzyma to w ryzach i zrobi show na naprawdę bardzo mocnym poziomie, wykorzystując wszystkie elementy i wszystkie zalety tej sceny Eurowizji 2026 w Wiedniu. Ja rozumiem, dlaczego niektórzy uważają, że to wygra Eurowizję. Moim zdaniem to Eurowizji nie wygra. To nie jest mój faworyt do zwycięstwa, ale uważam, że Finlandia będzie miała najlepsze miejsce od 2023 roku. Nie jest to aż taki fenomen jak Karia, ale to jest naprawdę spokojny, dobry, mocny wybór Finlandii, który zagwarantuje jej czołową dziesiątkę. A co ty sądzisz o piosence z Finlandii na Eurowizji 2026? Czy twoim zdaniem Finowie mają szansę pokusić się o zwycięstwo pierwszy raz od 20 lat od wygranej zespołu Lordi? Daj koniecznie znać w komentarzu, oceń ten utwór od 0 do 10 punktów i jeżeli spodobały ci się te reakcje, to zostaw łapkę w górę, podbicie tego filmu i oczywiście subskrypcję kanału, o tym nie zapominamy, bo już niebawem 30 000 subskrypcji, tak więc ja tak
tak czekam, ale mam nadzieję, że uda nam się to jak najszybciej wbić, jeszcze może przed sezonem pre-parties. Zobaczymy, wszystko w Waszych rękach, tak więc zachęcam do subskrybowania, a my widzimy się już za chwilę w kolejnych reakcjach, bo tak mi się wydaje, że te będą pierwsze, a kolejne będą te, które nagrywam za chwilę, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!